Cześć. Dzisiaj w kolejnym odcinku To było grane. Przedstawię Wam grę, która nie ma odpowiednika w gatunku innych gier. To znaczy jest to gra, która jest jedyna z tego gatunku, jaki ona reprezentuje. Ciężko powiedzieć, jaki to jest gatunek. Nie jest to gra przygodowa, nie jest to gra logiczna. Niemniej jednak jest to gra na pewno bardzo, bardzo ciekawa. Tą grą jest Spycraft The Great Game. Wydana w 1995 roku. Nie wiem w którym dokładnie, chyba w 1995 roku. Na 3 płytach CD, 96 roku, przepraszam. Na 3 płytach CD zawiera historię szpiegowską, jednakże nie jest to historia, jaką mogliście obejrzeć w filmie chociażby Mission Impossible czy Tożsamość Berna. Jest to historia, która pokazuje sposób działania wywiadu amerykańskiego od tej prawdziwej strony. To znaczy nie ma za dużo akcji, większość gry spędzamy czytając maile, przeglądając jakieś informacje, rozwiązując może nie zagadki, ale próbując odnaleźć ślady w przeróżnych elementach, które się uzyskuje. Są to rozmowy telefoniczne, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, znajdywanie jakichś określonych rzeczy na zdjęciach i tego typu historie. Jest trochę strzelania, jednak tego strzelania w stosunku do innych gier tego typu jest bardzo mało. Na pewno gra ma bardzo ciekawą fabułę. Troszkę można powiedzieć, że nawiązuje do książek Toma Clancy'ego. Odnośnie fabuły dowiecie się podczas części gameplayowej. Gra dzisiaj w wersji pudełkowej można ją nawet zdobyć czasami na Allegro bądź na eBayu. Nie jest to jakaś gra super rzadka. Niemniej jednak polecam ten tytuł wszystkim, którzy lubią tego typu klimaty. Naprawdę jest to bardzo specyficzny klimat. Jeżeli chcecie poczuć się jak prawdziwy agent służb wywiadowczych CIA, to na pewno ta gra Wam na to pozwoli. Oczywiście, jako że jest gra to z 1996 roku, pewne elementy są troszkę przestarzałe, troszkę trącą już myszką, szczególnie na przykład używanie systemu takiego pseudo Windowsa przez agenta, głównego bohatera, którym my jesteśmy. Troszkę ten system wygląda jak system Windows 3.11, czyli jest to dosyć już takie archaiczne rozwiązanie. Niemniej jednak więcej ciekawostek dowiecie się w trakcie części gameplayowej, o której Wam opowiem. W grze pojawia się parunastu aktorów. Większość gdzieś nam mignęła w jakichś filmach i to nie były jakieś produkcje powiedzmy klasy B, ale takich naprawdę hollywoodzkich hitów. Oprócz tego grają dwie osoby. Jest to, nie wiem, czy to jest William Colby oraz Oleg Kaugin. Tych dwóch panów, William Colby był szefem CIA, natomiast Oleg Kaugin był szefem KGB, czyli są to dosyć postacie jakby związane z tematem i potrafiące na ten temat powiedzieć dość dużo. Brali oni czynny udział nie tylko przy graniu jako aktorzy w tych grach, ale przy konsultacjach, przy tworzeniu tej gry. Także możecie wierzyć, że wiele z tych elementów, które w grze się pojawiają, faktycznie w 1996 roku agenci CIA czy też KGB wykorzystywali w swoich sprawach. Ok, zapraszam w takim razie do części gameplayowej. Spycraft naprawdę gra, którą warto zagrać, ale to dowiecie się w tej drugiej części. No i zobaczymy, czy gra nie zestarzała się tak bardzo. Ja już nią ostatnio właściwie grałem, przeszedłem ją całą parę dni temu i stwierdzam, że nadal ta gra jest bardzo fajna i bardzo mi się podoba. No ale zobaczymy, czy Wy będziecie mieli podobne przemyślenia na ten temat. Ok, zapraszam więc do części gameplayowej.
Wydana w 1996 roku przez firmę Activision gra Spycraft The Great Game wymyka się wszelkim próbom zaszufladkowania w jakikolwiek gatunek. Z grubsza rzecz biorąc to polityczny thriller z silnym wątkiem szpiegowskim. Dwie zwalczające się kiedyś agencje KGB oraz CIA tym razem stają po tej samej stronie barykady, aby odnaleźć zabójcę rosyjskiego kandydata na prezydenta oraz zapobiec zamachowi na amerykańskiego prezydenta. Gra naszpikowana jest zwrotami akcji, kolejnymi zaskakującymi faktami, zdradą i oczywiście agencyjnymi gadżetami. Jednakże mylą się ci, że to kolejny klon Jamesa Bonda. Co to nie. Gra stara się maksymalnie realistycznie oddać kulisy pracy agenta CIA. Doskonałym przykładem, jaki kierunek obrali deweloperzy, jest film Szpieg z Garym Oldmanem. Właśnie ten film doskonale oddaje klimat gry. Większość czasu spędzamy z nosem w mailach, na stronach internetowych, czytając tony tekstu i szukając w nich ukrytej wskazówki, która pchnie nas do przodu. Wcześniej wspomniałem o gadżetach. Tak, są one obecne, jednakże zamiast zegarka strzelającego pociskami czy kosmicznych wynalazków z Mission Impossible mamy do dyspozycji sprzęt bardziej przyziemny, narzędzie do podsłuchiwania rozmów i izolowania z nich różnych dźwięków otoczenia, system CAD, który pozwala obliczyć trajektorię pocisku w oparciu o 2 punkty trafień, mix and match, czyli tworzenie portretu pamięciowego, Cypher, narzędzie do dekodowania wiadomości itd. Przy tworzeniu gry wzięło udział 2 ludzi, którzy znali schemat działania agencji od podszewki. To William Colby, były szef CIA oraz Oleg Kaługin, były szef KGB. Obu panów spotykamy w grze, gdzie służą radą i pomocą. Tutaj mała ciekawostka dla wielbicieli teorii spiskowych. Otóż William Colby niedługo po wydaniu gry umarł dość dziwną śmiercią. Są ludzie, którzy wierzą, że Colby musiał umrzeć za to, że przekazał twórcom Spycrafta schematy działania agencji oraz posiadanych przez nich urządzeń. Co ciekawe, na tylnej ściance pudełka widnieje napis, że CIA nie pochwala ani nie autoryzuje tej gry. Dość ciekawe, aby rozpalić wyobraźnię. Sama rozgrywka opiera się na szukaniu śladów i informacji w różnego rodzaju źródłach. Przykładowo musimy odnaleźć, przez kogo została wykradziona broń z laboratorium. Mamy dostęp do grafika i rozmów telefonicznych wszystkich pracowników. Możemy wyśledzić, skąd rozmowy były prowadzone, sprawdzić, kiedy mieli dostęp do broni lub podejrzeć ich zdjęcia z kamery przy wejściu. Węsząc, dochodzimy do wniosku, że każdy ma jakieś sekrety i grzeszki, ale musimy mieć solidny dowód, aby rzucić oskarżenia. I tego typu problemy towarzyszą nam całą grę. Pod koniec akcja się troszkę rozrusza, aby nawet będziemy mieli szansę postrzelać, ale nie oczekujcie killzona. Strzelanie w tej grze to ostateczność, a nie konieczność. Tytuł jest stosunkowo prosty, w zasadzie ciężko się zaciąć, jeśli tylko uważnie śledzi się wątek i czyta informacje od naszego teamu. Czasami deweloperzy już za bardzo chcieli ułatwić nam przebrnięcie przez zagadki, rzucając niemal w twarz rozwiązaniem. Dzisiaj gra trochę może śmieszyć. W dobie dotykowych Windowsów, smartfonów i innych dobrodziejstw techniki system używany przez agenta Thorna to zabytek. Ikony z Windows 3.11, strony www to śmiech na sali, ale trzeba wybaczyć tego typu archaizmy. W roku 1996 był to szczyt techniki. Dziś imersja ze światem Spycraft dla młodych graczy będzie praktycznie niemożliwa. Jak wcześniej wspomniałem, ilość aktorów, których skądś znamy, jest spora i większość gra bardzo dobrze, choć są wyjątki, które wytrącają nas ze świata rozgrywki. Spycraft pomimo 16 lat na karku nie zestarzał się tak bardzo. Co dziwne, na potrzeby gameplayu skończyłem grę ponownie i bawiłem się jeszcze lepiej niż 16 lat temu. Więcej zrozumiałem, przez co historia stała się klarowniejsza. Dla młodych graczy gra może stanowić dość ciężki orzech. Brak napisów przy filmach, tony tekstu i praktycznie minimalna akcja to nie są cechy, jakich szukacie w najnowszych tytułach. Niemniej w Spycraft warto, a nawet należy zagrać. To jedna z najciekawszych gier komputerowych, jakie powstały, a ich historia jest przy tym nie głupia. Jeśli znacie trochę angielski, nie boicie się czytania, sięgnijcie po tą grę, bo warto, ponieważ nigdy w życiu już nie zagracie w podobny tytuł.